Lekcja pod tytułem Działanie na potęgach podsumowanie. Na ostatnich kilku lekcjach poznaliśmy zasady potęgowania, a więc te 6 wzorów, które tutaj wypisałem, poznaliśmy, no i niestety trzeba je zapamiętać, bo próbowałem kilka razy już na to zwracać uwagę, ale tak jest w rzeczywistości, że w większości zadań, tych trudnych, które się w przyszłości pojawią lub już Ci się pojawiły, te wszystkie wzory albo część z nich trzeba będzie wykorzystywać. Nie będzie tak, że tylko jeden wzorek wykorzystamy w zadaniu. Zazwyczaj 2, 3 albo i 4 trzeba będzie umieć wykorzystać. Popatrz, tutaj taki przykład Ci wymyśliłem. Spróbujemy go wspólnie obliczyć i będę zaznaczał za każdym razem w obliczeniach, realizując te obliczenia, który z wzorów wykorzystałem. Zobaczymy, ile z tych wzorów, które tutaj musimy pamiętać, tak naprawdę w tym jednym przykładzie już trzeba będzie wykorzystać. No to przyjrzyjmy się, co my tu mamy. Cały ten iloraz trzeba będzie wziąć do -1, no to za chwilę to zrobimy sobie na koniec. Nie będziemy robili czegoś takiego, że od razu ułamek, tutaj potężny ten iloraz, prawda, bo to byłoby co prawda prawidłowe, ale na tym etapie przedwczesne. Najpierw policzymy to, co jest w nawiasie. No to popatrzmy, co my mamy w liczniku. X, tutaj jest domyślne razy i tutaj x kwadrat do potęgi trzeciej i tak dalej. Najpierw to wykonamy. Potęgowanie, prawda? To potęgowanie ma pierwszeństwo. Więc z którego wzoru będziemy korzystali? Ano z tego, że liczba potęgowana jeszcze do potęgi to jest iloczyn potęg. No to liczmy w takim razie. Początek przepisujemy, czyli x razy i teraz x kwadrat do trzeciej to jest x do potęgi 2 razy 3, czyli do szóstej. No i resztę przepisuję. Bez zmian. Na razie tylko wykorzystałem ten jeden wzór. Oczywiście można by tutaj kilka rzeczy robić sobie równolegle, czyli jednocześnie, ale my nie chcemy tego robić, żeby nie popełnić błędu z pośpiechu. Dobrze, no to teraz już nie mamy potęgowania, to bierzemy się za mnożenie i za dzielenie. Ponieważ w liczniku, czyli nad kreską, mamy i mnożenie i dzielenie, oba działania są równie ważne, więc liczymy od lewej. A więc najpierw będzie wykonane to mnożenie, czyli ten iloczyn. W takim razie z którego wzoru skorzystamy? Popatrz, przypomnę Ci, że tutaj tak naprawdę to mamy x, to jest to samo co x do pierwszej, prawda? Czyli podstawa potęgi jest taka sama, a góra się zmienia. Czyli wykorzystamy sobie tym razem ten wzór. Podstawa ta sama, a u góry robi się sumowanie potęg. Więc w naszym wypadku mamy x do pierwszej razy x do szóstej, to jest x do 1 plus 6, czyli x do siódmej. Resztę przepisujemy. Tu zapomniałem do -1, już to uzupełniam. Można było w międzyczasie policzyć to, co było w mianowniku, ale tak jak powiedziałem, nie chcę robić dwóch rzeczy naraz. Cały czas najpierw będę obrabiał licznik, czyli nad kreską. Teraz mamy x do siódmej podzielić przez x do trzeciej. No to z którego wzoru tym razem skorzystamy? Z wzoru na dzielenie, czyli z tego wzoru. Proszę bardzo. Dzielenie to jest odejmowanie, jeżeli podstawa potęgi jest ta sama, a u nas jest ta sama, bo to jest x. Czyli x do siódmej podzielić przez x do trzeciej to będzie x do 7 minus 3, a 7 minus 3 to jest 4. Czyli tutaj x do czwartej nam się zrobiło. Zmienię kolor, bo ten mi nie odpowiada na tym etapie. X do czwartej. Resztę przepisuję. Już jak nabierzemy wprawy, to można będzie robić parę rzeczy naraz, ale na razie jeszcze jej nie mamy. Dobrze. Czyli tak, teraz już wszystko, co było w liczniku wykonałem, to teraz zabieram się za mianownik. X do 8 podzieli przez x do 5. No to ponownie wykorzystuję ten wzór, który przed chwilą. Będzie m minus m, czyli x do 8 minus 5. 8 minus 5 to jest 3. Gotowe, prawda? Dobrze. Teraz mamy x do czwartej przez x do trzeciej. To ponownie ten sam wzór wykorzystujemy. Znowu będzie odejmowanie, czyli x do 4 minus 3, czyli po prostu x do pierwszej, a więc sam x. I teraz dopiero wykorzystuję ostatni wzorów, które tutaj mi będą potrzebne, czyli ten wzór.
a więc otrzymam po prostu 1 nad x. No i trzeba założyć, że x jest różne od zera. Bo inaczej nie moglibyśmy z takiego rozwiązania zaproponować. To założenie tutaj trzeba zawsze dopisać. Dla xów większych od zera. To, co mieliśmy na początku dość skomplikowane, skończyło się na bardzo ładnym rozwiązaniu. I po drodze zauważ, że musieliśmy wykorzystać aż 4 spośród 6 wzorów, których nauczyliśmy się na poprzednich lekcjach. Mam nadzieję, że to Cię przekonało, że tak naprawdę trzeba sobie poćwiczyć przed jakąś klasówką czy sprawdzianem, poćwiczyć sobie takie zadania, które będą wymagały czegoś więcej niż pojedynczego zastosowania wzoru, czyli takie zadania, które kończą zwykły dział w Twoim podręczniku. Trzeba poszukać takich zadań, które będą, czy to w zbiorze, czy w zeszycie ćwiczeń, czy w podręczniku, kończyły cały zestaw lekcji o potęgowaniu, bo tam właśnie z takimi zadaniami jak tutaj, które wykorzystują 2, a czasami i 4 wzory, a czasami może i wszystkie 6 do rozwiązania, takie zadania się tam mogą pojawić i dopiero one mają pewną wartość. Takie zadanie ma wartość. Te po drodze zadania, które wykonywałeś bądź wykonywałaś, one były tylko przygotowaniem do czegoś takiego, co tu przed chwilą zrobiliśmy. Powodzenia! Koniec tej lekcji.